Czy wydanie dużych pieniędzy na sprzęt wiodącego producenta odkurzaczy pionowych, na sprzęt teoretycznie z najwyższej półki, da Ci do znania, a przede wszystkim efekty sprzątania również z najwyższej półki? W tym odcinku przedstawię Ci moje doświadczenia z odkurzaczem pionowym na przykładzie modelu Dyson Gen 5 Detect. Porównam go z odkurzaczem sieciowym, którego używam na co dzień, oraz postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto wydać znacząco większą kwotę na odkurzacz pionowy Dyson Gen 5 Detect. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem odkurzacza Dyson Gen 5 Detect, to prawdopodobnie ten kanał nie jest pierwszym miejscem, gdzie napotykasz informacje o tym odkurzaczu. W sieci, również tu na YouTubie, jest sporo materiałów na temat tego odkurzacza. W wielu z nich pojawia się opinia, że jest to najlepszy odkurzacz, że jest to produkt premium i że warto coś takiego nabyć. Nie mi oceniać czyjeś subiektywne odczucia i doświadczenia z tym odkurzaczem, ani motywacje, natomiast przedstawię Ci mój punkt widzenia, ponieważ miałem ten odkurzacz, używałem go i zrobiłem takie porównanie. Na początek kilka słów o technikaliach. Dyson Gen 5 Detect to odkurzacz pionowy o wadze 3,5 kg. Należy pamiętać, że większość z tej wagi trzymamy w dłoni. Jego siła ssąca według producenta wynosi aż 280 W powietrznych. Czym są waty powietrzne? To marketingowa jednostka używana przez niektórych producentów, natomiast nie posiada ona bezpośredniego przełożenia na wartości fizyczne. W związku z tym nie przyda nam się w żaden sposób do porównania modeli od różnych producentów. Pojemność zbiornika na kurz tego odkurzacza to nieco ponad 3/4 litra. Deklarowany przez producenta czas pracy tego odkurzacza wynosi do 70 minut, przy czym producent zaznacza, że jest to czas pracy na powierzchniach twardych oraz w trybie Eco. Czas ładowania tego odkurzacza to 4,5 godziny. Hałas generowany przez ten sprzęt wynosi 76 dB. Cena na stronie producenta wynosi obecnie 3799 zł. Teraz pora na subiektywne wrażenia z użytkowania tego odkurzacza oraz na porównanie go z alternatywą, jaką jest tradycyjny odkurzacz sieciowy. W roli alternatywy wystąpi leciwy i nieco wysłużony już Henry. Taki właśnie odkurzacz mam w domu i używam na co dzień, choć nie codziennie. Zanim zacznę porównanie, spójrzcie jeszcze na porównanie kilku wybranych parametrów technicznych obu odkurzaczy. Waga Henry'ego to 6 kg, przy czym należy pamiętać, że większość tej wagi dotyczy korpusu, który tak naprawdę nie obciąża nam ręki w czasie pracy tym odkurzaczem. Moc ssania tego odkurzacza to niemal 23 000 paskali. Pomimo że jest to już wartość fizyczna, i tak przeciętnemu użytkownikowi niewiele to mówi. Natomiast subiektywnie mogę powiedzieć, że jest to dosyć wysoka moc. Pojemność zbiornika na brud Henry'ego wynosi 9 litrów i w praktyce oznacza to konieczność oczyszczania zbiornika raz na kilka tygodni. Długość kabla Henry'ego to 10 metrów, a jego zasięg wraz z rurą około 13 metrów. W zupełności wystarczy to na odkurzenie poziomu mieszkania, bez konieczności przyłączania się do innego gniazdka. Poziom hałasu Henry'ego to około 72 dB, przy czym należy pamiętać, że w trakcie pracy znajdujemy się około 1,5 metra od korpusu urządzenia, który wydaje ten hałas, więc odczuwalny hałas jest dla nas nieco niższy. Cena 799 zł. Środek ciężkości odkurzacza Dyson, tak jak w przypadku wielu innych odkurzaczy pionowych, znajduje się w pobliżu uchwytu urządzenia. Także podczas pracy operujemy praktycznie całym ciężarem tego urządzenia i jest to ciężar odczuwalny. Miłośnicy siłowni powinni potraktować to jako zaletę. W przypadku odkurzacza sieciowego manewrujemy jedynie rurą ze szczotką i jest zdecydowanie lżej. Za to pozostaje nam od czasu do czasu pociągnąć Henry'ego za nos, aby nie zostawał zbytnio w tyle. Szczotka w modelu Dyson Gen 5 Detect jest też znacznie mniej elastyczna niż w odkurzaczu sieciowym, przez co zdarza jej się blokować w dziwnych pozycjach. W efekcie, podczas manewrowania odkurzaczem Dyson Gen 5 Detect, szczotka często unosi się, rozsypując wręcz znajdujące się pod nimi brudy. Trudniej jest też uzyskać ponowne położenie tej szczotki płasko na podłodze. Rura odkurzacza Dyson Gen 5 Detect jest też krótsza, a przez to efektywny zasięg tego odkurzacza jest mniejszy niż zasięg Henry'ego.
Ma to znaczenie przy odkurzaniu pod niskimi i długimi obiektami, takimi jak schody bądź choćby łóżka dwuosobowe. Przykładowo nie byłem w stanie odkurzyć Dysonem ani pod schodami, ani pod łóżkiem w sypialni i w pokoju gościnnym. Natomiast muszę przyznać, że odkurzacz Dyson Gen 5 Detect jest znacznie poręczniejszy i wygodniejszy w przypadku odkurzania na wysokości. Wynika to oczywiście z charakterystyki tego urządzenia. Teraz to, co chyba najważniejsze, czyli jak ten odkurzacz odkurza. Zobaczcie teraz, jak Dyson i Henry radzą sobie z wybranymi zanieczyszczeniami na różnych powierzchniach.
Podsumowując testy, które właśnie widzieliśmy, można wyciągnąć następujące wnioski. Oba odkurzacze radzą sobie z wszystkimi rodzajami zabrudzeń na wszystkich testowanych przeze mnie powierzchniach. Jednak Henry robi to o około 30% szybciej. Moja teoria jest taka, że turboszczotka Dysona, obracając się, rozrzuca drobinki po odkurzanej powierzchni, a my musimy je niejako gonić, co prowadzi do konieczności kilkukrotnego odkurzenia tych samych miejsc, aby wszystkie te drobinki wyzbierać. Według mnie nie ma znaczącej różnicy pomiędzy trybem auto i trybem turbo w Dysonie, jeśli chodzi o efekty odkurzania. Szczotka z podświetleniem nie radzi sobie tak dobrze jak podstawowa szczotka Dysona, natomiast łatwiej się nią operuje. W dodatku po odkurzeniu piasku szczotką z podświetleniem w trybie auto na odkurzanej powierzchni pozostały rysy. Po przeprowadzeniu tych laboratoryjnych testów naładowałem baterię, opróżniłem pojemnik na kurz i przystąpiłem do odkurzania całego domu. W teście odkurzania całego domu użyłem trybu auto z następujących powodów. Po pierwsze, założyłem, że tryb auto jest domyślnym trybem do codziennego użytku. Po drugie, w przeprowadzonych przeze mnie testach nie zauważyłem znaczącej różnicy pomiędzy trybem auto i trybem turbo. Po trzecie, tryb turbo wystarczy jedynie na kilka minut pracy odkurzacza, w związku z czym nie ma większego sensu używać go dłużej. Wnioski z testu odkurzania całego domu są następujące. W pełni naładowana i nowa bateria Dysona rozładowała się po około 33 minutach pracy w trybie auto. Nie wystarczyło to na odkurzenie całego domu o powierzchni około 170 m2, choć było blisko. Został jeden pokój. Należy dodać, że mam tylko kilka metrów dywanów, w związku z czym zużycie baterii nie było dodatkowo zwiększane przez rodzaj odkurzanej powierzchni. Sądzę też, że pojemność baterii może z czasem ulec zmniejszeniu. Po skończonym odkurzaniu czas na opróżnienie zbiornika i tu uwaga, nie jest to do końca intuicyjne, więc uważajcie. Aby opróżnić zbiornik, musimy pociągnąć delikatnie tę dźwignię w tą stronę. Teraz uwaga, bo no właśnie. Coś nam tu powinno wyjechać. Jest. I teraz tak, albo wysypie nam się coś tędy, przez tą szczelinę, albo wysypie nam się coś dołem. Pierwszy raz robiąc to w domu, obsypałem sobie dywan. No ale teraz już jestem mądrzejszy, robię to nad śmietnikiem. Tu mamy filtr, tu mamy dziurę od dołu, także trzeba mieć to na uwadze. O. Zatem, czy według mnie warto zainwestować w topowy odkurzacz marki Dyson? Biorąc pod uwagę wyniki testów, to Dyson Gen 5 Detect nie zapewni mi możliwości odkurzenia całego mieszkania za jednym podejściem. Nie jestem w stanie odkurzyć nim podłogi pod schodami ani pod łóżkami. Dyson jest ciężki i mniej poręczny, mniej zwrotny od Henry'ego, w związku z czym praca nim nie jest tak wygodna jak praca odkurzaczem sieciowym. Z powodu mniejszej dokładności Dysona czas potrzebny na odkurzenie całego domu również ulega zwiększeniu. Nie wspominając tu też o konieczności częstszego opróżniania pojemnika na kurz. Zatem w moim przypadku odkurzacz Dyson Gen 5 Detect nie sprawdził się. Widzę go ewentualnie jako dodatkowy odkurzacz do pracy w połączeniu np. z robotem sprzątającym lub odkurzacz do doraźnego sprzątania miejsc szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, takich jak wiatrołap, okolice kuchni i jadalni. Tylko gdybym szukał odkurzacza do takich właśnie zastosowań, prawdopodobnie rozejrzałbym się za czymś tańszym, mniejszym i lżejszym. Na przykład Dysonem V8 lub Dysonem z serii Slim. Myślę, że urządzenia te również lepiej nadawałyby się do wygodniejszego odkurzania miejsc trudno dostępnych. Na koniec mam dobrą wiadomość.
Zastanawiając się nad zakupem odkurzacza pionowego, nie musicie wcale polegać na testach i recenzjach dostępnych w internecie. Dyson umożliwia przetestowanie produktu wraz z możliwością odesłania go w terminie 30 dni od zakupu, w przypadku gdyby produkt ten nie spełnił Waszych oczekiwań. Pod filmem w jego opisie znajdują się linki do strony Dysona, gdzie możecie skorzystać z takiego właśnie okresu testowego. Jeśli podobał Wam się film, to proszę o polubienie go i ewentualnie o subskrypcję kanału. Jest to mój pierwszy film, a w przyszłości postaram się dostarczać Wam jeszcze więcej przydatnych informacji. I być może w lepszy sposób, gdy nieco bardziej opanuje warsztat youtubera. Dziękuję i do zobaczenia. Okay.